Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Tyle tych rzeczy. Dzisiaj będziemy testować efekt lustra. Tak prezentują się gotowe paznokcie, ale oczywiście pokażę Wam, jak w całości wykonałam te paznokcie. Zaczynamy od tego, że mam tipsy naklejone i jak to zrobiłam od początku. Zmatowiłam płytkę bloczkiem, odtłuściłam płytkę, a także użyłam primera, bo mam bardzo tłustą płytkę. Użyłam kleju z Essence i paznokcie, które dzisiaj wybrałam, to są białe, takie w kształcie stiletto. Końcóweczki zaokrągliłam. A teraz do dzieła. Znowu matowię płytkę, tym razem tipsów, ponieważ czy mamy naturalną płytkę paznokcia, czy mamy tipsy, musimy zmatowić, żeby lepiej hybrydy się trzymały. Odtłuszczamy, nakładamy bazę i w przypadku naturalnych paznokci jest to etap konieczny, natomiast w przypadku tipsów nie jest to etap konieczny, natomiast lubię wszystkie etapy wykonywać po kolei, więc na początku nakładam bazę na wszystkie paznokcie. A teraz utwardzam je w lampie. Jak wiecie, bo już Wam wcześniej mówiłam, kciuki robię osobno, żeby nie pospływały mi w lampie. Oczywiście wkładam je do lampy i utwardzam bazę. I wymyśliłam sobie, że zobaczymy, jak ten efekt lustra będzie wyglądał na 10 różnych kolorach, zarówno ciemnych, jak i jasnych. Czy to, na jaką hybrydę nałożymy, ma wpływ na to, jaki efekt uzyskamy na koniec. Jak widzicie, wybrałam niebieski. Czerwony teraz nakładam i nakładam bardzo cieniutkie warstewki. Wolę nałożyć 2-3 niż raz nałożyć za dużo i później, żeby ta hybryda nam się zmarszczyła, bo wtedy będzie najgorzej. Wzięłam również szary i taki fuksjowy. Oczywiście utwardziłam. Biały i czarny sobie wybrałam na kciuki. Taki żółciutki. Jasny, tu taki, jaki to jest, turkusowy? Nie jest to turkusowy, jasno-zielony, ciemnozielony i taki koralowy. Wszystko oczywiście utwardziłam w lampie, teraz po prostu nałożyłam drugą warstwę na każdy paznokieć i ostateczną warstwę lubię podwójnie sobie utwardzić. A teraz gwóźdź programu, efekt lustra. I jak widzicie, efekt lustra aplikuję taką pacynką do cieni i tutaj w przypadku niektórych paznokci zauważyłam, że ten efekt jest bardziej taki jak przyklejony brokat. Właśnie w przypadku tego paznokcia bardzo dobrze to widać i jeszcze na koniec będzie widać, że jeszcze 2 paznokcie zrobiły mi taki efekt, że to bardziej wygląda jak mocno naklejony brokat, a nie efekt lustra. Wzięłam sobie oczywiście ręczniczek, bo jak widzieliście, było strasznie dużo drobinek, więc wolę, żeby jednak to spadało na ręczniczek. Tutaj widzicie już przy tym czerwonym, że ten efekt lustra jest i jest różnica właśnie między tym najmniejszym palcem, który wygląda jak przyklejony brokat, a tym, że jest efekt lustra, że odbija się w tym paznokciu no wszystko tak jak właśnie w lustrze. Zauważyłam tą różnicę, jeśli chodzi o to, jaka jest ta warstwa dyspersyjna, ta lepka warstwa na paznokciu po utrwaleniu. I im mniejsza jest ta lepkość, im mniej z tej warstwy, tym bardziej otrzymujemy efekt lustra. A im więcej jest tej lepkiej warstwy, tym bardziej wygląda to jak taki przyklejony brokat, a nie efekt lustra. Nie odbija nam się wtedy w tym paznokciu nic. Więc to akurat jest takie moje spostrzeżenie po użyciu tego proszku Mirror Effect pierwszy raz. I tutaj jak widzicie, ten czarny jakoś źle mi się poutwardzał i na dodatek właśnie ten efekt lustra sprawił, że jeszcze bardziej było widoczne to, że ta hybryda nie jest idealnie równa. Więc pod tą hybrydę faktycznie, pod ten efekt lustra, hybryda musi być idealnie nałożona, nie może być żadnych grudek, żadnych nierówności, bo to wszystko będzie widoczne na tym efekcie lustra, że to lustro nie będzie taką właśnie jednolitą taflą, tylko będzie nam
odbijał takie nierówności, więc to akurat jest ważne. To też zauważyłam przy tej właśnie pierwszej aplikacji, że trzeba na to zwrócić uwagę. Teraz z wszystkich paznokci ściągam nadmiar tego pyłeczku i nakładam top, żeby utrwalić ten efekt. Wszystkie paznokcie pokrywam topem, cienką warstwą topu. Utrwalam w lampie i to dwukrotnie, bo słyszałam, że podwójnie utrwalona warstwa wierzchnia właśnie topu będzie się bardziej błyszczyć. Trzeba paznokcie odtłuścić, jeżeli mamy tą właśnie lepką warstwę, a tak prezentuje się efekt i różnica między kolorem a tą warstwą właśnie z efektem lustra. Jak Wam się podoba?